Cześć, ja jestem Fubio i dzisiaj zagramy sobie w grę o nazwie The Stanley Parable, czyli po polsku opowieść Stanleya. Jest to dość typowa przygodówka, gdzie twórcy zaczerpnęli na nią bardzo fajny pomysł, ponieważ nasz Stanley, będę go nazywać Fubio jak wszystkie postacie w grach, nasz Fubio pracuje w Fubio spółka ZOO i okazało się, że raz, gdy pracował na komputerku, wszyscy znikli. Tak, oj, dobra. I zachowuje się jak debil, tylko zaczynamy rozgrywkę. Na stół nie zrozumieliście, co teraz powiedziałem, jeszcze się mylę, ale myślę, że ta gra was zaskoczy i podejrzewam, że będzie nadawała się na serię. Ok, więc czekam, aż ta zacna gra się załaduje. A to może troszeczkę potrwać. Za chwilę do was wrócę, ok? This is the story of a man named Stanley. Ok, już jestem. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. Naciskał przyciski, które były na klawiaturze, które pokazywały mu się w monitorze. Of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one aż wreszcie nie nadeszły żadne polecenia. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Dobra, zamknij się na torze. Okej, chciałbym tylko powiedzieć, że nasz Stanley pracował w Fubio spółka ZOO i nagle przestały do niego dochodzić wszystkie polecenia. Tak. I właśnie przez to zaczął rozglądać się po biurze, a tam pustko, nic. Czekajcie. Aha, i wiecie co? Sprawdzę jeszcze możliwość polskich napisów, bo na pewno gdzieś takie są. Zaczekajcie chwilę. Okej, już jestem. Dobra, rozejrzyjmy. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okej, więc idziemy, na razie będziemy go słuchać, bo trochę wgłębiłem się w historię tej gry i wiem, że wiem, że tutaj są różne zakończenia i można albo zdenerwować narratora, albo być jego pupilkiem. Dobra, idziemy dalej. Gdzie ta sala jest? When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Wiecie co, słuchajmy go. Idziemy po lewej. Duża to firma, strasznie duża. Ale nie dziwiłbym się. Okej, jesteśmy. Not a single person here either. No i nie ma. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Okej, idziemy. Tylko gdzie jest biuro? Nie. Aha, tu jest góra. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Tu jest pewnie gabinet szefa. Halo, szefie? Ładne. Co my tu mamy? Ekskluzywna łazienka. Dobra. Tu też nikogo nie ma. Bardzo dziwne. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked,
Unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra phone number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. O Jezu, nie, Boże, to jest komiczne. Wiecie co? Sprawdzę tylko, jak wy słyszycie głosy tego narratora i podchodzę do was, bo chcę, żebyście to słyszeli, bo to mówi z takim komicznym głosem. Okej, wracamy do naszej wesołej fabuły. Musiałem coś sprawdzić, sorki. To lecimy. Co my tu mamy? Mamy tu stać jak idioci? Sprawdzę to. To input anything on the Okay, device mam to was już. useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. I co teraz? 2845. Ale ja tego nie mogę wpisać, bo wtedy nie podporządkuję się jego poleceniom. Halo. Przecież logiczne, nie? Co by tu zrobić? Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. Yes. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. O Jezu. No tu to już się zamienia jak w jakimś niskobudżetowym horrorze. Może, dobra. Szefundziu, gdzie mamy iść? Chyba tu jest tylko tak ciemno troszeczkę, więc może pójdziemy w tą stronę. Wow! Ta winda chyba nie była dawno używana. Jezu, nie, że nie... A, co ja gadam. Po prostu chyba nikt jej od dawna nie używał. Zdecydowanie. No ładuj się. Zaczekam. Teraz powinno się szybko wczytać. Jesteśmy już w jednym punkcie kontrolnym. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. I ja mam tam teraz wejść, tak? Okej. Wow! Czy to na pewno... Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Okej. O Jezu. Szefie, co jest teraz? Przyszedłem. Halo. Aha, może to trzeba wcisnąć, tak? The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Coś drogo to musiało kosztować. Strasznie drogo. Okej. Chyba szef nie był sam. Na stole ktoś mu pomagał. Dlaczego ja muszę klikać wszystkie przyciski? Wow. Their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Jezuniu. No ale twórcy niezbyt się postarali, bo widać tu kilka kopii. I co teraz tu? Tylko jak ja mam przejść? Aha, tu? Nie, przecież ja tu byłem. Halo. Co ja mam tu zrobić? Otworzyć się tego nie da. Fajne, to jest zwolnione, ale... Cholercia.
Nic? Kurczę. No widać, że będę się musiał zabawić w... No nie mogę skakać jeszcze, tak? Tak? Chwilunia, okej? It couldn't be true. Okej. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Chyba musimy tu wejść. Tak, tu nam zamknęli przed nosem, więc wchodzimy tu. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Oj, coś tu się źle zapowiada. O, i teraz nas gra wysyła, żeby to wszystko zniszczyć. Bez żadnej pomocy ze strony narratora. Wiecie co? O, ten czerwony przycisk chyba będzie coś fajnego oznaczać. Ale my go nie możemy kliknąć. Dziwne. Idziemy dalej. Okay. System power. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. To za proste. To o wiele za proste. Klikamy temu jakże ładny pierwszy przycisk i but! Co się stało? Gra mi się ścięła? Nie, wszystko jest w miarę w porządku. I co teraz? Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Ale napięcie? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to live. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Ale powiem, że okolice bardzo ładnie. Bardzo ładne. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. Emocje bardzo fajnie tu są budowane. Stanley was happy. Czyżby pierwsze rozwiązanie? Dostałem jakiegoś osiąga. Zobaczymy. Chyba kontynuacji nie powinno być. Jeszcze zaczekamy, aż to mi się załaduje.
chyba nie ma zamiaru szybko się załadować, więc dajcie mi chwilę. Tak, wróciliśmy do punktu wyjścia. Więc co, zapisujemy. Tutaj. Okej. I co? Jesteśmy w menu. Jesteśmy w menu. Dobra. Więc tak jeszcze przy okazji chamska reklama, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Nie wiem, czy można to nazwać chamska reklama. Zwykłe życzenia. No wiem, że będę przynudzać, więc jeżeli chcecie, to weźcie escape'em, czy escape'em zamknijcie ten film i włączcie YouTube'a, róbcie sobie co chcecie. A tak przy okazji chciałbym wam złożyć życzenia, będą krótkie, wszystkiego najlepszego na nowy rok. Ale się postarałem, nie? Pomysłowość 10 na 10. Dobra, kończymy. I cześć, widzimy się w kolejnym odcinku. Może nawet z The Stanley Parable. Cześć.